Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Mikrowardo. Dzisiaj pokażę, jak wygląda wnętrze przyczepy, ponieważ jest już gotowe. Zapraszam. Na początek ściana tylnia, wejściowa. I tak, po prawej stronie tutaj mamy wylot wyciągu z nad kuchni. Tutaj mieści się butra z gazem, tu akumulator. A tutaj mamy prysznic. Światła już są zamontowane, tutaj te drogowe i nad drzwiami jest też światełko. To światło nad drzwiami zapala się na pilota i może być również regulowane. Można rozjaśnić lub też ściemnić pilotem. Myślę, że to będzie przydatna funkcja, jak gdzieś w nocy będę odchodził od przyczepy dalej, żeby przy wyjściu miało oświetlenie i potem jak przychodzę z powrotem, też żebym mógł sobie włączyć oświetlenie, a kiedy mnie nie ma w pobliżu, żeby się nie paliło. Tutaj, jak mówiłem, jest prysznic. On jest tutaj tego. Tutaj jest zamocowanie do słupka, na którym będę sobie wieszał prysznic. A tutaj jest zawór. O. Widać, działa. To jest wlew wody do zbiornika, który mieści się tutaj. Tu, zanim jeszcze wejdziemy do środka, pokażę, co tutaj mogę schować. Tutaj jest taki ten schowek na różne rzeczy. Początkowo tutaj planuję trzymać narzędzia, ale być może jeżeli założę silniki do kół, to tu przygotowane mam kable, żeby tu umieścić akumulator. Oprócz tego ta pokrywa służy też jako podwyższenie dla głowy, kiedy będę tutaj leżał, żebym mógł sobie podwyższyć, oglądając film lub czytając książkę. Oprócz tego schowka tutaj po dwóch stronach są takie schowki na bardzo długie rzeczy. Mieszczą się tutaj przedmioty o długości do 1,40 m. O, tu się otwiera i tutaj na przykład mam wędkę schowaną. Ona tu wchodzi. Także teraz wędki nie będę musiał w środku trzymać, tylko tutaj osobno, w osobnym pomieszczeniu. Ta skrzynka, która służy do opuszczania nóg, kiedy przyczepa jest rozłożona, ona będzie jeździła w ten sposób zamocowana. W zależności od wyważenia przyczepy, to znaczy, jeżeli na przykład z przodu będzie dużo rzeczy ciężkich, no to żeby zrekompensować ten ciężar tamto, to będzie tutaj i tu też będzie można włożyć trochę rzeczy, żeby zbalansować przyczepę, żeby za duży ciężar nie napierał na dyszel. Jeżeli na przykład tutaj jest zbiornik wody, będzie pełny, to wtedy będzie można przesunąć ją w czasie podróży bardziej do przodu, też żeby ten nacisk dyszla zrównoważyć, bo najgorsze, jeżeli dyszel w ogóle nie naciska na rower. To jest najgorsza opcja, wtedy przyczepa może mocno myszkować. To
rozłożeniu podpór, tak jak teraz już są rozłożone. To wyciągamy, tak? I teraz tutaj tą podłogę otwieramy. To wkładam tutaj. Dosyć ciasno pasuje, także tam jeszcze będzie uszczelka, żeby powietrze zimne nie dostawało się do środka. No, skoro już jestem w środku, to może napiję się jakiejś herbaty. Czajnik. O, tyle wystarczy wody. Nie za mocno, bo szkoda gazu. I teraz tak. Tutaj jak widać jest kuchnia. Dwa palniki, żeby można było, no, gotując wodę, gotować też jeszcze coś lub też szykując bardziej skomplikowany posiłek, podgrzewać dwie rzeczy jednocześnie. W trakcie gotowania tutaj dobrze jest mieć oświetlenie, żeby widzieć, co się dzieje w garnkach, tak? A oprócz tego, no wiadomo, że tutaj jak się pali gaz, to wydziela się dwutlenek węgla i para wodna. Żeby to usuwać z przyczepy, to tutaj mamy wentylator, który będzie nam wyciągał to wszystko, bo to będzie się unosić do góry, prawda, jako ciepłe. Ciepły dwutlenek węgla i te para wodna unoszą się do góry, więc tutaj wyciąg będzie wyrzucał to wszystko. Tutaj jest bardzo cichy wentylator, być może jego nie słychać, ale on pracuje. Ja tutaj bliżej jestem, to słyszę. Tutaj pod tym mamy właśnie pomieszczenie na prowiant. Różny prowiant, na przykład to tutaj jest miejsce na taki duży baniak z piciem, żeby mieć pod ręką jak się jeździ, ale również jakieś takie tutaj, o, na przykład w pojemnikach lub też można, nie wiem, słoiki, konserwy tutaj trzymać. Jest dosyć całkiem spory schowek. Także tu pod ręką jest, tak? Tutaj po tej stronie jest taki otwierany do góry schowek. Tutaj mamy ładowarkę tego baterii. Ona może działać wtedy, kiedy jest podłączone zasilanie prądu zewnętrzne. I tu jest włącznik, wtedy jeżeli podłączę prąd gdzieś tam na polu kempingowym, włączam i wtedy akumulator mi się ładuje. Tu przestrzeń na takie różne właśnie te kuchenne rzeczy, na przykład sztuczce. Tutaj są sztuczce, tu na dłuższe takie rzeczy, tak? Jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o samą kuchnię. Tu oczywiście blacha musi być, żeby
płomień tam wychodzący czasami nie tego, ale trzeba też pamiętać, żeby za tą blachą nie było styropianu, tak, tego XPS, ponieważ on jest odporny tak gdzieś do 60 stopni i po prostu za gorącą blachą on się stopi. Tutaj za tą blachą, tu gdzie jest blacha, jest płyta wermikulitowa odporna do 1000 stopni, więc nie ma problemu, że tam będzie płomień tutaj omiatał tą blachę. No, ona się tutaj nie nagrzewa specjalnie. No, już prawie się zagotowała woda. Trzeba kubeczek wyciągnąć jakiś. Tutaj są. Później pokażę schowki na te inne rzeczy. O, zrobimy sobie herbatkę. No dobrze, już się zagotowało, świetnie. Te palniki są bardzo wydajne. One mają chyba coś 2,5 albo 3000 kW wydajności, więc tutaj leciutko było otwarte, a ugotowało się momentalnie. Tak, tutaj jest, jak już wentylator wyłączę, to otwór ten wylotowy mogę tutaj zamknąć tym, żeby powietrze zimne na przykład nie wdmuchiwało się z powrotem. No, oczywiście to latem będzie cały czas otwarte, bo wtedy jakaś wentylacja jest, ale zimą pewnie będzie przydatne. Tak, to była ta strona. Teraz tutaj, no, jak widać, jest taki zmywak, dwie komory, ale w zasadzie tą będę tylko używał, ta to raczej będzie mi służyła do na przykład po umyciu kubka, żeby postawić tu, żeby to obciekło i ściekło, tak? Tutaj mamy taką szafeczkę toaletową jakby, tak? Lustro, tutaj światełko, żeby sobie zapalić, jeżeli będę się golił lub też czesał. A w środku przybory toaletowe, mydło, jakieś tam szczotki, szampony i tak dalej, różne tego typu rzeczy. Tutaj jest całe sterowanie tymi światłami. Jest tak dużo przełączników, dlatego że chcę mieć takie bardzo selektywne światła, to znaczy zapalać tylko tam, gdzie potrzebuję, żeby jak najbardziej oszczędzać energię elektryczną. I tak, tutaj jest teraz zapalone takie główne światło, które po Waszych podpowiedziach dodałem do tego światła regulator. Także można je zwiększyć, tak? Teraz jest maksymalne oświetlenie, lub też zmniejszyć. Zmniejszyć na minimalne, tak? Ale takim zasadniczym oświetleniem to będą te dwie lampy, które dają wystarczająco dużo światła, żeby tutaj wszystko widzieć na tyle, żeby coś robić. Zaletą ich jest duża ekonomia. One nie mają chyba nawet 1 W, może około 1 W każda, więc to 2 W. Natomiast te taśmy LED to bodajże każda ma chyba 7 W. Także jeżeli dwie na maksa się palą, to jest około 15 W, więc to bardzo dużo. No i tutaj na przykład też skorzystałem z Waszych podpowiedzi i tutaj są takie diody LED, tak? Po to, żeby w nocy, jeżeli będę chciał na przykład
jeżeli będę chciał coś zobaczyć tylko na zewnątrz, czy gdzieś coś sprawdzić, a nie będę chciał się mocno rozbudzić, bo ostre światło potrafi człowieka rozbudzić, to sobie takie delikatne światełko zapalę, żeby nie raziło w oczy. Wcześniej zrobiłem je niebieskie, ale stwierdziliście, że niebieskie jest szkodliwe i wymieniłem właśnie na takie żółto-pomarańczowe. Delikatne bardzo. Myślę, że będzie dobre. Tak, zapalimy to. Tutaj mam ten pojemnik na telefon, tak? Ponieważ w tym schowku, tu u góry, zainstalowałem ładowarkę USB, znaczy gniazdo USB z ładowarką tak zwaną szybką, tak? Na szybkie ładowanie. I dzięki temu coś nie tak, odwrotnie. Dzięki temu telefon tutaj będzie szybko się ładował, ponieważ w poprzedniej przyczepie miałem zwykłą ładowarkę i bywało tak, że jeżeli telefon mi się całkowicie rozładował, o, jest szybkie ładowanie, 26 minut do końca. Jeżeli telefon mi się rozładował, to już wieczorem wtedy podłączyłem go, to do rana się całkowicie nie ładował. Gdzieś tak na 80%, bo te takie ładowarki, te gniazda USB zwykłe, one bardzo powoli ładują. Tutaj będę mógł w trakcie lunchu, jakiejś przerwy sobie naładować telefon, ponieważ telefon używam jako nawigacji. A tutaj jest też ten termometr, znaczy konkretnie wyświetlacz termometru, a sam termometr jest w zbiorniku wody. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura wody, zwłaszcza zimą. Jeżeli ta temperatura wody zbliży się bardzo blisko do zera, no 3-4 stopnie, to dobrze jest wiedzieć, żeby po prostu wtedy zagrzać trochę wody, dolać do zbiornika gorącej wody i podnieść tam o parę stopni temperaturę, żeby nam nie zamarzło, tak? Także ważne jest, żeby znać tą temperaturę. Co prawda tutaj zbiornik wody mieści się w środku zaizolowanego tej skorupy jakby, tak? Tutaj na przykład tutaj jest ten kosz na śmieci, ale po wyciągnięciu jego, tak? Po wyciągnięciu mogę zobaczyć, ile wody jest. Tutaj trochę nalałem wody, żeby tam nie stała, ale widać dokładnie, ile wody jest, tak? No wiadomo, jeżeli będzie powyżej, no to tak dużo, że nie ma sensu się martwić, ale właśnie tą końcówkę warto znać, czy jeszcze nam wystarczy, czy już powinniśmy tankować. A tutaj kosz na śmieci, żeby też od razu można sobie, robiąc coś, tutaj wyrzucać pewne rzeczy. Ta pokrywa tutaj z podłogi, którą tutaj wyciągnąłem, ona służy za stół. Tak? O, tutaj stoliczek można sobie ustawić. I spokojnie robić obiad. Czy też na przykład na laptopie sobie przeglądać internet, lub też, tak jak ja planuję, będę tutaj robił te filmy dla Was. Więc będzie tu bardzo wygodnie.
No można suwać, tak? Że na pewno sobie tu całkiem podsunąć tutaj. Lub też jeżeli chcę bardziej luźnie, nie wiem, film obejrzeć, tak? I sobie wygodnie usiąść, nogi wyprostować troszkę, to wtedy w ten sposób ustawiam i oglądam film. Czasami może być tak, że będę chciał przejść na tamtą stronę, a tu stół będzie zastawiony czymś, obiadem na przykład, tak? Nie ma problemu z tym, ponieważ tu są specjalne takie uchwyty jakby, że podnoszę ten stolik, tak? I tu wkładam na bok. O, on tu sobie stoi i ja mogę tu przejść na drugą stronę. Nie wiem, coś z lodówki wziąć, czy tam jakieś ubranie, bo na przykład zrobi mi się zimno. A teraz trochę gorąco się zrobiło, ale... Także stolik jest w dwóch położeniach do ustawienia. No to po tej stronie chyba wszystko. A, tu jeszcze zapomniałem pokazać. Tutaj w obudowie tego wentylatora, wyciągu kuchennego jest schowek na pojemniki, na przyprawy, tak? To jest 6 takich pojemników. One są odpowiednio duże, także myślę, że taki pojemnik, nie wiem, soli, pieprzu to na miesiąc pewnie wystarczy. A jest ich 6, więc różne przyprawy tutaj będę trzymał. Akurat pod ręką, gotując coś, nie trzeba szukać, sięga się i używa. Tu jeszcze tu są moskitiery zamocowane. Okien jeszcze nie ma, tak? Tu nie ma okna. Moskitiery są takie zamocowane. No, nie wiem, jak będą działać. To nie są takie moskitiery typowe dla przyczep, ale stwierdziłem, że one niewiele się różnią i pomyślałem, że przetestuję, czy dobrze. Zaletą ich największą jest to, że są 3 razy tańsze jak te do przyczep kempingowych. No, z tej strony, jak widać, tutaj jest ładowarka solarna 60-amperowa. Na razie działa. Zobaczymy, jak będzie działać z panelami. Na razie nie sprawia problemów. Tutaj dwa gniazdka 220 V, tak? To jest gniazdko podłączone do zasilania zewnętrznego. To gniazdko jest podłączone do inwertera napięcia, tak? Także tutaj mogę włączyć inwerter, który mieści się tam pod tym schowkiem na te naczynia. To jest inwerter 500W, więc w zasadzie chyba wszystkie urządzenia powinny działać na tym, które chciałbym używać. A tutaj jest takie gniazdo zapalniczki typowe, tu są te 2 gniazda USB, ale to są te zwykłe, więc chyba rzadko będę używał, raczej tamtą. I tutaj woltomierz, który pokazuje mi, ile jest prądu. To jest ten sam, tutaj też pokazuje, a tutaj 1/10 V mniej pokazuje. No, nie wiem, może na kablach jest tracony ten 1/10 V. I teraz tutaj jest skrzynka podłączeniowa elektryczna. Tutaj mam ten bezpiecznik do 220 V, tu bezpiecznik do 12 V. No i plątanina kabli. Także tutaj jest tego trochę.
żeby tylko się nic nie zepsuło, bo coś później dojść do tego, to kłopot. Tutaj mamy taki schowek. Tutaj w tym miejscu będą z dachu wchodzić kable od solarów, tak? Do tego miejsca. I tutaj mam taki bezpiecznik, którym będę mógł wyłączyć te solary. No, czasami jest to potrzebne. Generalnie ten producent tej ładowarki zaleca, żeby był ten wyłącznik tego, taki bezpiecznik od solarów i też wyłącznik od akumulatora, który z kolei mieści się tutaj. Tutaj mam ten wyłącznik i na przykład, zaraz pokażę, jak on działa. I odłączyłem teraz akumulator całkowicie, tutaj nie ma nic, tak? Ja teraz włączę znowuż. Tu chwilę potrwa, najpierw ten regulator, później to. I włączyło się ładowanie znowuż. Tu jest taki też schowek na prowiant, tak samo jak tutaj, tak? Tylko no tak, zasadą jest taka, że na samą górę kładę lżejsze rzeczy, tutaj trochę cięższe, a najcięższe tutaj. I tu właśnie mamy, to jest dosyć ciężkie, bo to jest lodówka, tak? Tutaj ma dwie półki dosyć pojemne, plus jeszcze tutaj w głąb sięga trochę, także tutaj jakby taka trzecia taka półka, tak? Czyli 3 takie półki do dyspozycji są. I ona ma około 15 litrów pojemności. Teraz też skorzystałem z waszej podpowiedzi, mianowicie ją włączę teraz. To są wentylatory plus włączenie tego, a wcześniej miałem tutaj taki przełącznik trójpołożeniowy, który włączał takie przerywacze napięcia, żeby regulować zużycie prądu włączeniem i wyłączaniem dolotu prądu, tak? Podpowiedzieliście mi, żeby to zrobić takim regulatorem PWM. No i właśnie taki tu zainstalowałem, tak? Zamiast tamtych 3 jakby przerywaczy, tak? Bo tam były 3 różne opcje, czyli 100% pracy, 50% pracy i 20% pracy. Tak teraz reguluję tym, tak? Ale żeby wiedzieć jak dużo prądu to bierze, tak? To musiałem zamontować amperomierz. Tutaj akurat już się nie zmieścił. Musiałem go zamontować tutaj, w tej szafce. I teraz regulując, jeżeli dam od razu tutaj napięcie spadło do 12,7, a było 13,2 bodajże. Teraz wyłączę jedno i drugie. No, jest 13,1, trochę się zużyło. Także po włączeniu mogę ustawić na przykład tylko 1 amper poboru. Tak jak teraz. Zauważcie, że w ogóle nie spadło napięcie tutaj, tak? A sprawdziłem, że nawet przy tym poborze 1 amper temperatura, tutaj jest termometr, wyświetlacz termometru z lodówki, temperatura spadała. Teraz jest na przykład 16,9, tak? 16,9 i ustawiłem to tak gdzieś na 1 amper, także tu po tym nie widać w ogóle spadku napięcia. Czyli jest bardzo oszczędnie. Za jakiś czas zobaczymy, ile tam będzie. Tu generalnie z tyłu za mną to jest taka jakby centrala klimatyczna, tak?
Tu mamy nawiew do pieca, który mieści się tutaj. Tu wylot gorącego powietrza. Tu pokazuje temperaturę nagrzanego powietrza. Tutaj pokazuje ten termometr pokazuje temperaturę wylotu spalin. Tutaj jeszcze wentylacja jest. Tutaj są takie dwa wentylatory po bokach, tak? Także tutaj można nawiew sobie regulować. Wszystko są regulowalne te wentylatory. A ten tutaj, to jest, teraz to działa tylko wentylator, który tam jest, ale na lato zamierzam tu zainstalować klimatyzację, tak? Będzie to taka klimatyzacja oparta na ogniwie Peltiera, które będzie tam z przodu w takim jednym schowku, a chłodzić będzie taki czynnik płynny, to ogniwo Peltiera, i będzie tu pompowane do wymiennika takiego powietrznego, tak? Także tu będzie, i to działa w obiegu zamkniętym, zasysa tu od spodu, a tu dmucha, więc myślę, że to powinno się sprawdzić. Co prawda to ogniwo Peltiera ma tylko około 100 W, więc tu wielkiego chłodu nie można się spodziewać, ale chociaż trochę może to schłodzi powietrze w środku. No i tutaj takie te główne, że tak powiem, przedziały. Tutaj są właśnie pomieszczenie schowek na ubrania, które będę w takich koszach sobie trzymał, żeby utrzymać porządek. Tu jest jedno, tu drugie. Tutaj dwa kosze się mieszczą, tam mniej. W każdym razie tutaj te wyższe kosze, ten musiałem obciąć, żeby się zmieścił. I takie właśnie rzeczy, na przykład jak koszulki, tak? Można tutaj koszulek, to nie wiem, z 10 wrzucić i te jakieś spodnie, majtki i tak dalej. Tu wszystko praktycznie na tej jednej półce, myślę, że wszystkie ubrania się zmieszczą. Tam być może jeszcze coś się innego włoży. O, tu mam klucze wszystkie od przyczepy. A tutaj, ponieważ tam dalej jest komin zabudowany, tutaj tylko taka mała przestrzeń została, to tutaj mam sejf. O. Taki sejfik, żeby jakieś dokumenty czy portfel sobie tutaj schować. I móc gdzieś wyjść. A tam jest, oczywiście to wszystko jest sklejka i można to rozwalić, ale tutaj jest tak mały dostęp, że to zajęłoby dużo czasu, żeby tam to rozwalić, więc jeżeli wyjdę na pół godziny, to myślę, że potencjalny złodziej nie zdąży tam się dobrać do tego. Tutaj jest taki schowek nieduży na różne rzeczy. Nie wiem, na przykład papier toaletowy, tak? Bo ja tutaj siedzę na ubikacji, którą później pokażę. Tak. Drobiazgi. Bo i schowek nieduży, tak? Drobiazgi. Tutaj też miejsce na prowiant.
I już jest większe, bo to dosyć głębokie jest, tak? O, tutaj jest takie pojemniki też. Tutaj jakiś ten, o, ta kawiarka i takie różne rzeczy. No można to różnie, tak? Postawić. W każdym razie dosyć pojemne to jest. Tu chyba najbardziej pojemna szafka, tak? No i tutaj zamierzam u góry właśnie lekkie rzeczy trzymać, czyli właśnie jakieś te naczynia, tak, tutaj garnki, czajnik, miska, tego typu rzeczy. One to są lekkie rzeczy, tak? Więc mogą być wysoko. Mogą być wysoko i będą przeszkadzać. Tu natomiast kupiłem takie na wymiar pojemniki na produkty sypkie. Akurat makaronu nie chcę tym trzymać. One mają swoje przeznaczenie, czyli będą 3 pojemniki i będą 3 sypkie produkty. Jeden to płatki owsiane, drugi to ryż, a trzeci to kasza. Po prostu, ponieważ kuchnia jest bardzo wygodna, dwupalnikowa, więc zamierzam gotować takie w miarę normalne obiady, nie tylko odgrzewać gotowe dania. Tak? Zanim pokażę piec, to tutaj pokażę, jak tu działa ta wysuwalna część. Ponieważ przyczepa ma tylko 1,80 m długości, to tutaj musi być taka przedłużka 20 cm, żeby można było spokojnie wyciągnąć się podczas spania. I to wysuwam w ten sposób. Wysuwam w ten sposób, a w to miejsce wkładam taką zaślepkę. I teraz mam równo. A tutaj jest właśnie piec, który ma służyć do ogrzewania przyczepy zimą. Lub też czasami potrafi być w maju przymrozek, więc też może się przydać. Zasadniczo on działa na gaz, ale przewiduje też używanie w zasadzie wszystkich innych paliw. Benzyny, spirytusu, świec lub też w ostateczności, ale to zaznaczam, tylko w ostateczności drewna. Tutaj spotkałem się z uwagą, że on jest nieco przewymiarowany, że jest zbyt duży na taką przyczepę. Tak, jeżeli by się używać tylko takich paliw płynnych czy świec, to faktycznie mógłby być dużo mniejszy, ale jeżeli będę chciał, czy będę musiał użyć czasem drewna, no to on nie może być taki mikroskopijny, bo no, z samych zapałek wtedy byłoby ten stosik się układało, tak? Więc jest trochę większy, żeby ewentualnie się zmieściło drewno. I teraz tutaj, tu pod spodem mamy pojemnik na butlę z gazem. Ta jest podłączona. To jest podłączone. A tu mieści się jeszcze jedna zapasowa. I teraz, jakbym chciał palić, to mogę, no, w ten sposób, bardzo tak delikatnie. Tutaj dookoła jest takie uszczelnienie żaroodporne, także po zamknięciu jest to w miarę szczelne. Teraz tam można schować, zamknąć, a tutaj
włączamy nawię. I tu teraz mamy 17,8 temperaturę. O, i już szybko rośnie, już ponad 18 jest. Tutaj ten termometr, ponieważ on świeci cały czas, to przewidziałem jego wyłączanie czasowe po to, żeby w nocy, kiedy nie potrzebuję sprawdzać tej temperatury, żeby mi nie świecił, tak? Tutaj, gdzie jest dostęp do całej tej elektryki, jest też przełącznik, tak? I tutaj mogę go włączyć. O. I teraz pokazuję temperaturę spalin. Widać 61 stopni już tam. A tu już mamy 21. Było 17,8, teraz 21. Oj, tutaj jest więcej niż 21 stopni, ale to termometr zwalnia, tak, jest dosyć dosyć ciepłe powietrze. Tu możemy zobaczyć przez szybę, jak pali się palnik czy inne paliwo. Tutaj ta szyba jest podwójna, dwie szyby są ze szkła żaroodpornego, więc tu nie nagrzewa się to za bardzo. Tutaj jest jeszcze taki regulator dopływu powietrza do komory spalania. Przy paleniu gazem nie należy tu zmniejszać dopływu powietrza, no bo będzie się wydzielał czad. Ale znaczy część po prostu niespalonego gazu wypłynie kominem, więc to jest bez sensu. Natomiast przy paleniu drewnem dobrze jest właśnie, żeby regulować tempo spalania, tu przymykając lub też bardziej otwierając, to jest maksymalnie otwarte teraz, tak? Bardziej otwierając dolot powietrza. A tu jeszcze dwie rzeczy muszę pokazać. To jest ubikacja, tak? Czyli otwieramy, możemy podnieść. Tutaj mam taki zakładany od spodu pojemnik, takie wiaderko i można, że tak powiem, załatwiać się do wiaderka, ale ja planuję robić to nieco inaczej. Mianowicie do takich woreczków jednorazowych, biodegradowalnych, tak? I tutaj wkładając, zakładam jeszcze takie coś, żeby to zamocować. O. I teraz można załatwić potrzebę, tak? Później tylko to wyciągamy i przez okno. Podróżując wiele z poprzednią przyczepą, zauważyłem pewną niedogodność, zwłaszcza jeżeli chodzi o chłodniejszą porę roku. Mianowicie problem jest z wysuszeniem ubrań. Jak upiorę coś, to zdarzało się, że musiałem tam z tyłu na tych sznurkach za przyczepą wozić 2 dni coś, żeby wyschło. No zimą tego nie prałem, krótsze wycieczki były zimą, więc nic nie prałem, ale myślę, że to byłoby pewnie jeszcze dłużej. Żeby temu zaradzić, zrobiłem sobie tutaj taką suszarnię. Mianowicie tutaj są takie haczyki, 4 tu i 4 z tej strony. I z rury grubości 6 mm zrobiłem takie tu na końcach otwory
I będę to robił w ten sposób, że tutaj będę zawieszał na tych haczykach. Te rurki. No. Dobrze. No, nie tutaj. Dobrze. I na tych rurkach będę wieszał właśnie na przykład uprane koszulki, tak? O. Żeby nie spadły, można je przypiąć szpinaczami do bielizny. I tutaj jeszcze jeden, tak jest. O, i jakaś następna koszulka do suszenia. Koszulka, majtki, skarpety, tego typu rzeczy, tak, żeby sobie suszyć. I zauważcie, że to nie będzie mi przeszkadzać również podczas snu, ponieważ tutaj będą nogi, więc mogę na przykład na noc sobie wywiesić to pranie i spać. Jak się włączy tutaj te grzanie, które tutaj ma wylot, no to rano będzie na pewno wszystko suche. Pokrótce można powiedzieć, że tutaj jest już wszystko pokazane. A jeszcze, że tego tutaj drzwi, no drzwi jak drzwi, ale tutaj ta szyba, ona jest podwójna i te otwory tu i tu służą do napełniania przestrzeni między szybami argonem. Działa to, argon działa jak izolator, ale jednocześnie też wypiera z tej przestrzeni parę wodną. Dzięki temu tutaj przy zmianach temperatur nie będzie zachodziło kondensacji pary na szybach, tak? No i oczywiście tu jeszcze można to sobie zasunąć, żeby, zwłaszcza jak się śpi, żeby tutaj nikt nie zaglądał, bo to tak głupio trochę, jak człowiek śpi, patrzy, a tam jakieś oczy przylepione do szyby. Także myślę, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, jeżeli chodzi o tutaj tą przyczepę, no, wnętrze przyczepy, tak, bo na zewnątrz też wiele ciekawych rzeczy jest, ale to dopiero jak okleję boki i założę dach. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następny, w którym już pokażę w zasadzie w pełni zbudowaną przyczepę. No może nie całkiem w pełni, ale no po prostu obudowaną, bo jeszcze mocowanie paneli fotowoltaicznych będzie tutaj też dosyć trudne. Jeszcze całkiem nie przemyślałem tego, ale myślę, że uda mi się to zrobić. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.